To jest ekonomia w jednej lekcji o wolnorynkowej ekonomii, o podatkach, w tym przygotowaniu do egzaminu na doradcę podatkowego oraz o teorii gier, jej i innych ekonomicznych teorii praktycznym zastosowaniu. Polecam subskrypcję tego kanału tym, którzy jeszcze tego nie uczynili, aby nie przeoczyć kolejnego filmu z ulubionej tematyki, z bogatej, liczącej blisko 40 różnych playlist już teraz oferty ekonomii w jednej lekcji. Bo wszystko jest ekonomią. Zatem dziś, gdy w Warszawie trwa 19. Międzynarodowy konkurs pianistyczny imienia Fryderyka Chopina, o niezwykłym związku muzyki Chopina z teorią ekonomii. Choć to może brzmieć jak dwa bardzo odległe światy, muzyka Fryderyka Chopina i teoria ekonomii, w tym teoria gier, ale istnieją punkty, w których można znaleźć ciekawe powiązania. Fryderyk Chopin, mimo że romantyk, jeden z najwybitniejszych kompozytorów epoki romantyzmu w muzyce, to tworzył bardzo logiczne, proporcjonalne struktury muzyczne. I podobnie jak w ekonomii, w jego muzyce można zapewne znaleźć rytm powtarzalności i cykli, analogiczny do cykli koniunkturalnych w teorii ekonomii. Ekonomia bada cykle koniunkturalne właśnie, wzrost, kryzys, odbicie, a muzyka Chopina musi mieć swoje cykle napięcia i rozwiązania, harmonie i kontrasty. Tak więc w obu dziedzinach istotne są równowaga, ale i napięcie w muzyce, pewnie między melodią, kontrastami, a harmonią i rozwiązaniem. W ekonomii między popytem a podażą, inflacją a deflacją, inwestycją a konsumpcją. W muzyce Chopina można dostrzec też, choć swoiście rozumiane, prawo malejącej użyteczności krańcowej. Ekonomiści jak Hermann Heinrich Gossen, twórca prawa czy praw Gossena, potem Karl Menger, William Stanley Jevons czy Leon Walras, przedstawiciele szkoły neoklasycznej w ekonomii i tzw. rewolucji marginalistycznej, niezależnie od siebie rozwijali właśnie teorię użyteczności krańcowej. Satysfakcja maleje przy każdym kolejnym spożyciu danego dobra, kolejnej jednostki dobra. Słuchanie muzyki Chopina natomiast można rozumieć podobnie. Pierwsze zetknięcie przynosi intensywne emocje, kolejne odsłuchania dają subtelniejsze przyjemności, a wielokrotne pozwalają dostrzec ukryte detale. To, można powiedzieć, czysta ekonomia w świecie sztuki. O tym, czego nie widać w ekonomii, a jest ważne, jeśli nie najważniejsze, nagraliśmy całą playlistę na podstawie niewielkiego, ale dzieła Fryderyka Bastiata, co widać i czego nie widać. Ten imiennik Chopina, jego życie, również tak jak i Chopina, trwało krótko i całe spełniło się w pierwszej połowie XIX wieku, ale i wypełniło wiele więcej. A skoro przyglądamy się muzyce i ekonomii XIX wieku, to podkreślmy, że był to czas przemian kapitalistycznych i rewolucji przemysłowej. Tak, Chopin żył w czasach rodzącego się kapitalizmu. Musiał więc działać jak artysta-przedsiębiorca, negocjować z wydawcami nut, ustalać honoraria za lekcje i koncerty. Jego muzyka była nie tylko sztuką, ale też towarem na rynku Paryża, bo jego działalność w Paryżu była osadzona na specyficznym rynku muzycznym. Arystokracja zamawiała lekcje i koncerty prywatne, wydawcy nut byli kluczowym ogniwem ekonomii muzyki, kompozytor musiał negocjować honoraria, podobnie jak przedsiębiorca cenę swojego produktu. Zatem zarówno muzyka Chopina, jak i teoria ekonomii pokazują, że warto szukać harmonii, równowagi. Nawet jeżeli to jest tylko równowaga nasza, profesora matematyki i ekonomii Johna Nasha, noblisty. Właśnie również w muzyce Chopina odnajdujemy elementy strategii. Co wspólnego ma muzyka Chopina z teorią gier, dziedziną matematyki i ekonomii, która bada strategię rywalizacji, kooperacji i decyzje? Otóż muzykę tę można rozumieć jako grę, zaskakujące, pełną rywalizacji, równowagi i strategii właśnie, dialog i napięcia, które rywalizują niejako, aż osiągną rozwiązanie. W teorii gier to przykład gry, w której strategie konfliktu prowadzą do harmonii. Posłuchajmy Chopina i zauważmy, jak prawa i lewa ręka pianisty jakby prowadzą rozmowę, jak dwóch graczy. Raz współpracują, raz rywalizują, aż znajdują rozwiązanie. Tak muzyka Chopina jest jak gra, w której dźwięki walczą o dominację, a całość kończy się kompromisem, równowagą, harmonią. Ponadto w XIX wieku koncert fortepianowy miał w sobie element gry między solistą a orkiestrą.
To można porównać do gry strategicznej. Chopin, solista, podejmuje decyzje muzyczne, orkiestra odpowiada, potem Chopin, potem znowu orkiestra. Jak w szachach, ruch za ruchem. W teorii gier mówimy tu o sekwencyjnych ruchach graczy, gdzie każdy dostosowuje się do poprzedniego i przewiduje kolejne ruchy. Chopin pisał nuty, ale zostawiał wykonawcom duże pole do interpretacji. Ogromną swobodę w rytmie i ekspresji. To przypomina grę o równowagę między kompozytorem, który ustala reguły gry, a wykonawcą, który ma swobodę decyzji w ramach tych reguł. Jeśli wykonawca zagra zbyt sztywno, zbyt mechanicznie, przegrywa emocjonalnie. Jeśli zbyt swobodnie, może stracić sens struktury utworu. Optymalna decyzja i rozwiązanie to w teorii gier równowaga nasza właśnie. Optymalny balans między wiernością zapisowi a własną interpretacją, w którym obie strony wygrywają i żadnej nie opłaca się wycofać indywidualnie z tej równowagi, bo można wybrać tylko gorzej. Wreszcie publiczność, w tym, a jakże, jury 19 konkursu chopinowskiego. W teorii gier publiczność to trzeci gracz. Nagradza m.in. owacjami lub krytyką, wpływa na reputację artysty, a więc jego przyszłe strategie rynkowe. Chopin świetnie rozumiał tę grę, funkcjonował w świecie, gdzie muzycy konkurowali o mecenasów, uczniów i publiczność. Występował raczej w wyselekcjonowanych miejscach, budując swoją markę jak strateg w grze o prestiż, można powiedzieć. Jego decyzja, aby skupić się na salonach paryskich, a nie na dużych koncertach, to w praktyce strategia minimalizacji ryzyka. Bardzo racjonalna w kategoriach teorii gier, choć zapewne wynikała przede wszystkim, czy może wyłącznie z osobowości, introwertycznej osobowości Chopina. Preferował pracę w samotności, występował w kameralnych salonach. Zamiast ryzykować masowe koncerty, wybrał strategię mniejszej ekspozycji, ale większego prestiżu i tę grę o reputację Chopin oczywiście wygrał. Ale jak już wspomnieliśmy o jury, to zauważmy, że decyzje jury, strategie uczestników i dynamika ocen to klasyczny przykład gry strategicznej z wieloma graczami. Zastanówmy się, jak jury może wybierać zwycięzcę w świecie teorii gier właśnie. Konkurs chopinowski w Warszawie to jedno z najwybitniejszych przecież wydarzeń muzycznych świata. Z najważniejszych wydarzeń świata muzycznych. To wielka gra strategiczna, w której każdy gracz, juror, pianista, a nawet publiczność ma swoje cele, strategie i kalkulacje. W teorii gier taka sytuacja to klasyczna gra właściwie, nie tylko z wieloma graczami, jak już sobie powiedzieliśmy, ale i niepełną informacją. Mamy zawodników, pianistów, którzy chcą maksymalizować wynik, jury, które ma własne preferencje estetyczne, narodowe i emocjonalne, profesjonalne przede wszystkim, publiczność i media, które też wpływają na postrzeganie gry. Każdy juror musi ocenić kilkudziesięciu pianistów. Gdyby kierował się tylko własnym gustem i własnym profesjonalnym osądem, mógłby odstawać od innych. Dlatego w praktyce jurorzy zwykle nie grają w pojedynkę, obserwują siebie nawzajem, na pewno szukają, a jakże, równowagi nasza, sytuacji, w której nikt już nie zmieni swojej decyzji, bo każda taka zmiana pogorszyłaby jego pozycję względem reszty. Zatem jakie strategie w szczególności mogą przyjmować jurorzy 19 konkursu chopinowskiego w Warszawie? Strategię dyplomatyczną, oceniam bezpiecznie, by nie wejść w konflikt z innymi. Strategię narodową, faworyzuję pianistów z mojego kraju. Strategię wizerunkową, oceniam zgodnie z trendem, by zachować reputację. Ale w tej grze uczestniczą przede wszystkim pianiści. Wychodząc na scenę, próbują nie tylko grać Chopina, ale też grać Chopinem, wysyłać sygnały do jury swoją interpretacją, gestem, sposobem bycia. Na scenie konkursu chopinowskiego każdy dźwięk może zdecydować o zwycięstwie albo o porażce. W tej grze każdy pianista gra w danym ułamku sekundy, ale jednocześnie musi doskonale zaplanować kolejne ruchy. Dźwięki, żeby grały z już zagranymi, a także przewidzieć ruchy jury, publiczności i konkurentów. Teoria gier zaczyna się od założenia. Zasoby są ograniczone. Na konkursie chopinowskim zasobem jest czas i repertuar. Każdy uczestnik ma tylko kilka utworów, by pokazać technikę, emocje i styl. To jak w ekonomii, musisz zoptymalizować swój portfel. Pianiści dobierają utwory, jak gracze dobierają ruchy w szachach. Niektórzy wybierają bezpieczne tytuły, które zawsze brzmią dobrze, inni ryzykują, sięgając po trudniejsze dzieła, rzadziej grane dzieła, które mogą zachwycić albo zawieść.
To klasyczny dylemat ryzyka. Wysokie ryzyko, wysokie zyski. Pianista nigdy nie wie dokładnie, co myśli jury. To gra z asymetrią informacji. Zawodnik zna swoje możliwości i preferencje, ale nie zna preferencji jurorów. Dlatego musi działać intuicyjnie, starając się odczytać, czy raczej jak w teorii gier przewidzieć, jak pogodzić przede wszystkim własne preferencje, przede wszystkim własną miłość muzyki Chopina oraz klimat sali i nastroje sędziów. Słowem, znaleźć harmonię, równowagę dla tych preferencji. Na pewno nie wystarczy grać. W konkursie chopinowskim nawet milczenie między utworami może mieć znaczenie. Konkurs chopinowski to nie jeden występ, to 4 rundy. To zatem gra sekwencyjna. Decyzje z pierwszego etapu wpływają na kolejne. Niektórzy pianiści zaczynają ostrożnie, budując reputację, by później eksplodować emocjami w finale. Inni od razu idą na całość, licząc, że zrobią wrażenie. W teorii gier mówi się o strategiach mieszanych, nie tylko czystych decyzjach, ale też elementach losowości i emocji. Muzyka Chopina pasuje do tej idei. Pianista balansuje między kontrolą a spontanicznością. Zbyt chłodny przegra serca, zbyt emocjonalny straci punkty za precyzję. Konkurs to także interakcje między uczestnikami, przyjaźnie, rywalizacja, porównanie. To gra o reputację. Kto zyska szacunek, kto zostanie zapamiętany. W tej grze, jak w życiu, jak w ekonomii, właśnie jak w ekonomii, często wygrywa nie ten, kto był najlepszy technicznie, lecz ten, kto potrafił utrzymać spokój, konsekwencję i klasę. Teoria gier pokazuje zatem, że konkurs chopinowski to coś więcej niż muzyka. To pole bitwy, strategii, emocji i psychologii. A jednak na koniec, nawet w świecie ekonomii, kalkulacji i teorii gier, czyli w naszym świecie, podkreślmy, wygrywa ten, kto potrafi, uwaga, zagrać coś, czego nie da się zaplanować. Prawdę o sobie samym. Publiczność też gra, dodajmy, choć nie decyduje bezpośrednio, tworzy presję. W końcu, po wielu godzinach obrad, pojawia się optymalny wynik w świecie konfliktu i współzależności. Tak więc konkurs chopinowski to nie tylko muzyka, to też złożony system strategii, kompromisów i emocji. Teoria gier pomaga zrozumieć, że nawet w świecie sztuki decyzje nie są przypadkowe. To układ sił, relacji i wyborów. A może właśnie dlatego muzyka Chopina brzmi tak prawdziwie, bo tak jak życie i ekonomia pełna jest napięcia, konfliktu i wreszcie harmonii i równowagi. Okazuje się zatem, już podsumowując, że Fryderyk Chopin i ekonomia to 2 odległe światy, które jednak spotykają się w zaskakujących miejscach. Jego muzyka to rynek emocji, to gra strategii, to sztuka i równowaga. A pianiści, jurorzy konkursu, czy również my, słuchacze, jesteśmy częścią tej niezwykłej gry. Muzyka Fryderyka Chopina i jej wykonania, w szczególności tu, na tym 19. konkursie chopinowskim, to nie tyle, czy nie tylko romantyzm i tęsknota, ale też świat strategii i decyzji, jak już sobie powiedzieliśmy. Kompozytor, wykonawca, publiczność i jury 19. konkursu chopinowskiego. Wszyscy uczestniczymy w wielkiej grze, której reguły Chopin zapisał w nutach. A efekt? Harmonia, która przetrwała blisko 2 wieki. Przetrwa wieki.